Cześć wszystkim, witajcie w wiadomościach z off-gridu Ensolarixowego. Jak widzicie, DE już wisi od jakiegoś czasu. Prace nad DE już zakończone, przynajmniej wstępne prace. Bo generalnie ten falownik tutaj już zdaje się zostaje na dłużej, a prace nad nim będą kontynuowane. Chodzi o jakieś tam dodatkowe funkcje, które sprawią, że Ensolarix będzie troszeczkę miał więcej funkcji, jeśli chodzi o komunikację z tym falownikiem. Na razie wszystko jest na takim etapie, że ten falownik współpracuje w zakresie wszystkich opcji i parametrów, tak jak z innymi falownikami. Także podaje nam wszystkie dane na temat produkcji, zużycia, wykresy, parametry podstawowe, umożliwia zmianę. Także tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Dla tych, którzy tutaj są pierwszy raz na kanale, powiem w ogóle, o czym ja tu będę mówił. Może będę mówił tutaj o tym urządzeniu, które tu jest rozebrane. To jest Ensolarix 5, a tu niżej jest 6, sobie wisi w tych kablach. Sorry za te kable, ale tu nie zawsze muszą być na wierzchu. Ja tego niestety nie mogę pozamykać ładnie, bo ja tu bez przerwy coś podłączam, także to tak musi być. W każdym bądź razie to urządzenie podłączamy do niego BMS-a, tak jak na przykład tutaj jest jeden BMS. Podłączamy do niego BMS-a, podłączamy do niego falownik i widzimy sobie wynikowo informacje w takiej postaci. Widzimy wykresy, widzimy u góry dane z falownika, dane z BMS-a, wszystkie cele, napięcia, procenty i tak dalej. Oprócz tego mamy jeszcze opcje, możemy sobie tutaj modyfikować podstawowe funkcje falownika czy BMS-a i zakładka Energy, czyli przekierowywanie energii na inne źródła w zależności od tego, od warunków zewnętrznych, czyli ilości słońca, ile napięcia jest w sieci i tak dalej, jaką mamy nadprodukcję i tak dalej, i tak dalej. To jest taki mały EMS. Dobra, wracamy do DE. Zobaczcie, jeśli chodzi o aplikację, czy to tutaj dobrze widać? Tutaj w najnowszej aplikacji, czyli wersja 6.02, mamy już ją przystosowaną do falowników, bo to jest DE hybrydowe, 12 kW tu wisi. To jest hybrydowy falownik niskonapięciowy, trzyfazowy. Wcześniej wszystkie falowniki, które tutaj gdzieś miałem okazję dostosowywać do Ensolarixa, one były wszystkie jednofazowe. Więc tutaj pojawiła się nowe funkcje. Widzicie, tu mamy napięcie z sieci 3 razy tam 230 V. Ja jestem blisko transformatora, więc akurat mam taką przyjemność, że tutaj nie mam. Mam fajne, stabilne napięcie, nawet podczas takiej dużej pompy słonecznej. Mamy dane z 3 faz wyjściowe, tak jak tu widać. Później pokażę, kurczę, ten telefon słabo ogniskuje. Mamy wyjście sumaryczne, moc wyjściową sumaryczną. Mamy dane z 2 stringów, czyli z 2 MPPT, nie mylić z 2 stringami, bo ten falownik ma 3 stringi, ale ma 2 MPPT. Więc informacje są wysyłane tylko w postaci 1 MPPT i drugi MPPT. To jest 2. No i to z takich zmian, jeśli chodzi o DE, jeśli chodzi o pokazywanie parametrów. Natomiast w opcjach w tych starszych, bo ten falownik DE, on ma to jest zupełnie inna kultura pracy niż te wszystkie EASUny i tak dalej. On się bardzo mocno różni, jeśli chodzi o konfigurację, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o jego możliwości. I tak jak na przykład w tych wszystkich falownikach, tych EASUnach, Powlandach, jakichś Voltach i tak dalej, to tam wszystko opiera się na generalnie 3 czy 4 trybach. Mamy jakiś SBU, USB, SOL i tak dalej. Tutaj nie ma nic takiego. Tutaj wygląda to, jest to zupełnie inaczej ponazywane.
Ja do dnia dzisiejszego jeszcze nie rozumiem do końca tych parametrów, także ja tutaj nie będę nikogo przekonywał ani opowiadał funkcji tego falownika, bo sam nie jestem ekspertem. W każdym bądź razie mamy tutaj takie funkcje, zobaczcie jak sobie tutaj odłożymy. Jak wejdziemy sobie, to mamy tutaj System Work Mode i tutaj jest Selling First, Zero Export to Load i Zero Export to CT. I generalnie ta funkcja to jest funkcja, która była w miejscu w trybie pracy. Czyli zobaczcie, w aplikacji pierwsza opcja od góry to jest tryb pracy. I mamy Selling First, Zero Export to Load, tylko oczywiście skróty i Zero Export to CT. To jest raz. To jest funkcja pierwsza, którą można przestawić. A tutaj priorytet ładowania, no to tam było w tych wcześniejszych falownikach też to inaczej wyglądało, ale tu są tylko dwie opcje. Widzicie, jest Battery First i Load First, czyli to jest ten Energy Pattern tutaj. I te dwie funkcje można sobie modyfikować przez Ensolarixa. Oczywiście wszystkie parametry tego typu, tutaj zaraz sobie wejdziemy, nie, one były chyba w Battery Settings, chwilę mnie odłożę ten telefon. Battery Settings i tutaj mamy, widzicie, to ma maksymalny amperaż, możemy sobie ustawić zewnętrznie. Te napięcia możemy i amperaże możemy ustawić i możemy, nie, przepraszam, te. To jest, czyli Float Voltage, Absorption Voltage, czyli tak zwany Bulk Voltage w niektórych tam systemach, czy tam nazewnictwach. Equalization tego akurat nie ma, bo to jest chyba do... Nie będę mówił, bo jeszcze coś chlapnę. W każdym bądź razie te napięcia możemy sobie ustawić, czyli górne i dolne, jak bateria ma pracować, w jakim zakresie. No to czyli generalnie tak jak i we wcześniejszych modelach tych falowników, EASANach i tak dalej. Co jeszcze tu jest ważne? Żeby uruchomić DE z Ensolarixem, musimy go ustawić, tutaj wchodzimy w Advanced, przechodzimy na zakładkę drugą i bardzo ważna rzecz, musimy ustawić mu Modbus Serial Number na 7. DE z Ensolarixem pracuje na adresie 7. Baud rate, czyli prędkość transmisji 9600 bitów przez sekundę. I to jest jedyna opcja, którą trzeba w falowniku ustawić, żeby pracował z Ensolarixem. To jest raz. Połączenie falownika z DE, czyli tak, zobaczcie, tutaj mamy gniazda zatytułowane tak, pod spodem tutaj piszę, wy możecie tego nie widzieć, postaram się paluchem nie dotknąć, żeby zakończyć ten film. Modbus albo obok jest BMS. Generalnie to są dwa porty RS485 i pod który byśmy nie podłączyli, to będzie działać. Generalnie ja korzystam tutaj z portu Modbus, bo generalnie to urządzenie posługuje się tym protokołem, jeśli chodzi o komunikację z Ensolarixem. Oczywiście tutaj też BMS też idzie po Modbusie, ale jak mamy podpisane Modbus, to dawajcie tutaj. Tutaj to połączenie realizujemy tak, że zobaczcie, wypinam ten przewód, jak on wygląda. No. Żeby go połączyć z Ensolarixem, potrzebne nam są dwa przewody tylko z tego gniazda RJ45. Może ja Wam zaraz pokażę na schemacie. Ja użyłem dwóch skrajnych lewych, czyli jasno-pomarańczowy i pomarańczowy. Pokażę Wam to na schemacie. Chyba, żebym nic nie pomylił. A one wchodzą do Ensolarixa. Nie wiem, czy to widać. No, chyba nie widać. Wchodzą do Ensolarixa w tą wtyczkę zieloną, bo tu jest wyjście do inwertera. Jeśli chodzi o piątkę oczywiście. Ta zielona wtyczka, ona ma wyjście A i B. I podłączamy sobie te złącza A i B. Tak jak tutaj mamy opisane A i B. Zaraz sobie tutaj otworzymy instrukcję obsługi. No więc zobaczmy sobie, co mówi nam instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi mówi nam tak. Tu mamy rozrysowany port BMS. To jest rozrysowany port do jakiegoś licznika zewnętrznego. A to jest port Modbus.
Czyli generalnie te dwa porty obok, które były, to jest ten port, ja jestem podłączony pod ten, widzicie, 1 i 2 to jest A i B. Ja jestem wpięty pod te piny. Można się podłączyć też pod 7 i 8. I wystarczą te dwa przewody, A i B. Jeżeli chodzi o komunikację Modbus, nie Modbus, tylko RS485, ona nie wymaga masy w niektórych przypadkach. Wystarczy podłączyć tylko przewody 485A i B. One nie muszą mieć masy. Tak jest zrealizowany ten protokół. Znaczy są przypadki, ale to już nie będę tłumaczył kwestii technicznej. Jeżeli tam mamy jakąś dużą odległość lub różnica potencjału gdzieś za bardzo odbiega, no to warto tą masę podłączyć. Zwykle tej masy nie trzeba. Dwa przewody wystarczą. A i B, czyli podłączamy A do złącza A w Ensolarixie, B do złącza B, tego zielonego, który jest opisany na przykrywce, jest opisane A i B, to zielone złącze na Ensolarixie. A tutaj macie w instrukcji rozpisane. Możecie się podłączyć pod którekolwiek z tych. Tak samo możecie użyć złącza BMS 485A i B. To jest dokładnie, to jest tak jakby równoległa linia transmisyjna protokołu RS485 dla falowników DE. Nie wiem, czy wszystkie tak mają, bo ja mówię tutaj o przypadku 10-12 kW hybrydowego niskonapięciowego falownika, który przed chwilą widzieliście na ścianie. To jest raz. Jeśli chodzi o to złącza Meter RS485, nie wiem, czy to będzie działać pod tym złączem, aczkolwiek no, jeśli ktoś będzie chciał sobie popróbować, to nie sądzę, aby coś mogło się złego wydarzyć. Podejrzewam, że ta transmisja też powinna się udać przez ten meter, ale pewności nie mam. Czyli generalnie podpinamy sobie najlepiej pod złącze Modbus, pod pierwszy, drugi pin złącze A i B lub 7, 8 A i B i podłączamy go do Ensolarixa. Tam w zieloną wtyczkę pokażę. Tak, czyli podłączamy to w Ensolarixie pod złącze to zielone. Tutaj jest A i B. Widzicie, dwa środkowe. Tam w niektórych wersjach mogą się różnić te piny, że mogą być na przykład po bokach mogą być dwa porty, bo taka jest planowana tam zmiana Modbus tutaj na tej wtyczce, ale póki co podłączamy pod środkowe dwa piny A i B. To jest wejście inwerterowe do inwerterów z protokołem Modbus RS485. Czyli te dwa piny, 1, 2 do tych dwóch pinów A i B. I tyle. Komunikacja załatwiona. Aha, i jeszcze jedno, bo ja przed chwilą pokazałem, że ja to wpiąłem tego DE do 5, ale generalnie w 5 DE się nie zmieściło. DE jest tylko w 6. 6 tylko obsługuje DE. Co się nie zmieściło? Ano nie zmieścił się kod źródłowy, bo tam dosyć obszerny, a tam już w 5 już pamięć niestety zapełniona. Także jak chcecie obsługiwać DE, to tylko i wyłącznie na 6, bo tylko one mają takie możliwości, żeby to obsłużyć. Słuchajcie, jeszcze jedna ważna informacja, jeśli chodzi o tą najnowszą wersję, najnowszą na dzień nagrania filmiku. Jeśli chodzi o wersję firmware dla piątek 5.75 i dla szóstek 6.12. To są na dzień dzisiejszy najnowsze do pobrania na stronie, w zakładce załączniki. Od tej pory, bo ona jest nazwana, ta wersja, będą dwie wersje teraz dostępne. Będzie wersja beta i oficjalna, czyli wcześniejsza. Generalnie w tym kodzie, który teraz się pojawiło się bardzo dużo zmian, jeśli chodzi o bardzo dużo rzeczy, jeśli chodzi o stabilność pracy całego urządzenia. Bardzo dużo rzeczy takich programowych jest pozmienianych na inaczej. Praktycznie wszystkie protokoły komunikacji są pozmieniane. Tak jakby są dodane funkcje, które pomagają mu lepiej pracować. Nie będę Wam tutaj tłumaczył kwestii technicznych. W każdym razie wewnętrznie się dużo zmieniło. Co to oznacza? To oznacza to, że dla bezpieczeństwa, jeżeli chcecie sobie zaktualizować na wersję 6.12 z niższej na wyższą lub z 5.74 lub niższej na 5.75 lub wyższą, mówię tutaj o firmware'ze, to musicie sobie, to weźcie to pod uwagę, że jeżeli coś Wam na przykład źle będzie wskazywać, bo tam jest dużo zmian,
a to urządzenie pracuje z wieloma rodzajami falowników. Jak wiecie, każdy z tych falowników ma przeróżne wersje firmware'u, więc na niektórych wersjach firmware'u jest szansa, że coś może się pojawić, że coś nie będzie współpracować tak, jak się należy. Jeżeli taka sytuacja będzie, to zróbcie screeny i wysyłajcie w mailu screeny, co tam, jeżeli odkryjecie gdzieś jakieś błędy albo coś takiego, co się zmieniło, było dobrze, a nagle jest źle i będziemy to spróbować rozwiązywać, te wszystkie tematy po kolei. To jest raz. Poza tym, jeżeli się zdecydujecie na aktualizację firmware'u na wersję w 5 czy też 6, tak jak mówiłem, zgodnie z tymi wersjami, o których mówiłem przed chwilą, to jeżeli zaktualizujecie sobie najnowszą apkę, czyli tam jest najnowsza apka 6.02, to ona może Wam niektóre parametry pokazywać błędnie, na przykład moc wyjściową. I z tego tytułu najlepiej sobie zablokujcie, bo telefon potrafi, Android przeważnie każdemu pobiera automatycznie aktualizację. Zablokujcie sobie tą funkcję w telefonach, jeżeli nie chcecie, aby Wam telefon sam aktualizował apki. Bo my jak wypuszczamy aktualizację, to ona Wam automatycznie wskoczy, a być może tego nie chcecie. I później pojawia się pytanie, dlaczego coś się zmieniło, jak ja nic nie zmieniałem. No otóż dlatego, że aplikacja potrafi się sama zaktualizować, więc zwróćcie sobie uwagę, jak nie chcecie tych automatycznych aktualizacji, to sobie je wyłączcie w telefonie. Jeżeli Wam automatycznie zaktualizuje oprogramowanie, to albo macie dwa wyjścia, albo zaktualizujecie sobie firmware na nowszy, albo zrobicie sobie downgrade do wcześniejszej wersji. O ile na Android w sklepie Play nie ma takiej możliwości, żeby pobrać wcześniejszą wersję, tak na sklepie, na PC tam możecie sobie pobrać, tam są dostępne najnowsza i wersja wcześniejsza. Być może trzeba będzie tak zrobić, żeby tą mapkę na telefon też dodać w wersji wcześniejszej, tam na sklepie, żeby ktoś sobie mógł ją ręcznie wrzucić. To jest kolejna kwestia. Jeżeli chodzi o aktualizację, to weźcie to pod uwagę. W tej najnowszej wersji powinno się mocno zmienić tam komunikacja, na przykład na protokołach Modbus, tak jakby elementy zabezpieczające, przepełniające tam bufory i tak dalej, to jest zupełnie dosyć duże modyfikacje tam są w tym temacie. Poza tym tam aktualizacje też dotyczących tych modułów Sonoff jest do 6. Tam już teraz pokazuję, jeżeli moduł jest podłączony, to kolor tego okienka się zmienia, ale w następnym filmiku, w którym będę tłumaczył, jak działa ta zakładka Energy, opowiem tam, co się tam jeszcze zmieniło bliżej. Także na razie nie będę już przedłużał. Słuchajcie, jeżeli interesuje Was komunikacja z DEIE, to już można to zrealizować. Pamiętajcie, że to jest tylko na 6. 6 obsługuje DEIE. Wersja 5, 4 niestety nie, ze względu na ich pamięć. Także aktualizujcie, dawajcie znać. Jeżeli zrobiliście aktualizację i coś tam Wam nie działa, to wysyłajcie screeny na maila. Zobaczymy, co jest nie tak. Jeżeli Wam działa, to potwierdźcie, że działa to ten nowy firmware. I miejcie na uwagę, żeby sobie ewentualnie zrobić downgrade, jeżeli coś Wam nie spasuje. Jeśli będziecie się decydować na zakup tego Ensolara i napiszecie w sklepie w polu komentarz, że potrzebujecie to do falownika DEIE, to dostaniecie taki przewód, bo standardowo jest przewód w Ensolarixie dołączony z gniazdem RJ45 na RJ45. Jeżeli zaznaczycie to w komentarzu, że potrzebujecie do DEIE, to dostaniecie taki dostosowany już, żeby te dwa przewody wystawały z drugiej strony, A i B, żebyście mieli mniejszy problem. Czyli jeżeli chcecie, to dajcie znać, czy taki kabel potrzebujecie, a jeżeli nie, to można go bardzo łatwo przerobić z tego standardowego przewodu, który jest w zestawie. Także jeśli chcecie sobie obsługiwać to DEIE, to pierwsze co, to tak jak mówiłem, zmieniacie adres urządzenia na Modbus 7, prędkość transmisji tak jak w standardzie 9600, robimy połączenie przewodami, tylko jeden przewodzik
A i B, do złącza A i B w Ensolarixie, do tego zielonego, tak jak mówiłem przed chwilą. I to jest tyle. Zmieniacie później, wchodzicie w aplikację i trzeba w aplikacji zmienić. W aplikacji trzeba zmienić jeszcze protokół komunikacji. Już Wam to pokażę. Protokół komunikacji. Zobaczcie w opcjach. Jak sobie wejdziemy w zakładki, jakie są protokoły, to wybieramy DE. Jest nowa funkcja. Zatwierdzamy, zapisujemy i powinno to wystarczyć. Także dajcie znać, jak tam u Was z tymi Waszymi DE. Nie pytajcie mnie, czy SunSync i DE to jest to samo, bo nie wiem. Nie wiem, znaczy mówią, że to samo, ale jeśli chodzi o kwestię oprogramowania, takich informacji nie posiadam, także trudno mi powiedzieć. Mówią, że to jest to samo, tylko że przebrandowane. A jaka jest prawda, jeśli chodzi o komunikację, jeśli chodzi o adresację wszystkich danych w protokole Modbus? Trudno powiedzieć. Jeżeli macie jakieś informacje, dajcie znać w komentarzu. Chętnie też posłucham. Dajcie znać Waszych opinii. Może już podłączyliście to urządzenie. Dajcie znać, jak to Wam funkcjonuje. I słyszymy się w następnym materiale o zakładce NRG. Będziemy omawiać, jak to działa, jakie ma możliwości i co to potrafi. Także jak chcecie coś wiedzieć więcej, to dajcie tam na dole łapę w górę czy w dół. Zasubskrybowany kanał. Przypomnij Wam o tym, że to będzie dostępne. Także na razie póki co dziękuję za wysłuchanie i słyszymy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć.